Londyn, jedno z najdroższych miast w Europie, a ja znalazłem nocleg za 35 funtów, czyli za niecałe 180 zł. Brzmi podejrzanie, więc sprawdzam, czy da się tu normalnie spać. I zaraz zobaczysz, czy warto. Witajcie w najnowszym odcinku. Londyn, w samym centrum Londynu, Piccadilly Circus. To taki Times Square jak w Nowym Jorku. I to właśnie tu, w samym tym kotle, znajduje się mój dzisiejszy hotel. Dziś pokażę Wam coś, co już na kanale było, czyli hotel kapsułowy. Jak dobrze pamiętacie, ostatnim razem byłem w hotelu kapsułowym Kosmos. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to serdecznie zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Dziś natomiast będzie drugi hotel kapsułowy, który mieści się w Londynie, który właśnie mieści się tutaj, w samiuszkim centrum. I hotel ten nazywa się Zedwell. Chyba Zedwell, mam nadzieję, że dobrze go czytam, Zedwell. Także chodźcie ze mną i zobaczymy, jak to wygląda. Tu, przy samym centrum. Dosłownie jest 20 kroków. No dobra, może 50 kroków. I jest i on. Hotel Zedwell. Hello. Straight right. Thank you. Okay. Co my tu mamy? Check-in. Dobra, idziemy do check-inu. Okej, dobra. Zróbmy check-in. Co my tutaj mamy? Check-in. Szukamy po nazwisku. Okej. Check-out do 10. Pasuje. No jeszcze nie jestem pewien, co to oznacza tutaj. Zaraz się wszystkiego dowiem. Wynajem kłódki to 8 funtów. Ręcznik mam, więc tego nie potrzebuję. Please take a new key card from the stack. Taki stack. Place on card reader on your right hand side. Okay. Card reader. Oops. Remove tag. Okay. Continue. Piętro trzecie. Dorm 3-4, bed 3-4-3-5. Finito. Yeah. So, You go through everything. so all done, but I need a towel. What brings you down to London? So I'm going tomorrow 11 o'clock to Prague. All right, yeah. So only stop from Manchester. So All right. Did you go and watch the game? no. What game? What game? Oh no, the game's today. Yeah, no, I the don't know. Champions League game. Ah, in all right. Manchester. No, I'm not That's right. into football, so All right. right. So It's just back that way. Take the lift to the floor. It's the staying. third floor. And then turn left and then go through the doors. Thank you very much. Cheers. Thank you. I teraz muszę iść na trzecie piętro. Dostałem ręcznik. Jest winda. Ja mam 3.4, więc to chyba tu. 3.1, 3.2, 3.5, 3.4. O, to tu. Jak to wygląda? Dobra. Zobaczcie. 3, 4, 3, 5. To moje. To ciekawe to jest. Zobaczmy, jak to wygląda. Otwieramy kapsułę. Taka oto kapsuła, słuchajcie. Bardzo minimalistyczny styl. No, także to jest kapsuła, w której dzisiaj będę nocował. Jest tutaj dość cicho. Jedyne co słyszę to szum. Szum klimatyzacji. Pozwólcie mi się rozgościć i zaraz obejdziemy i zobaczymy, jak to wygląda. Co można zauważyć? Te kapsuły są na dole i raz na jakiś czas po lewej stronie i po prawej stronie są schodki. A te schodki prowadzą do kolejnych kapsuł. Teraz chodźmy zobaczyć, jak wyglądają łazienki i toalety. Toaleta, mnóstwo toalet i prysznice. Mamy mini szatnię i sam prysznic. Jest mydło. Pod prysznicami też są żele do kąpieli. Kosmetyki są jak najbardziej. Super, bardzo fajnie. To jest mój korytarz.
Zastanawiające, że ludzie tak po prostu zostawili sobie wszystko. Teraz rozumiem, o co chodzi z 8 funtami za kłódkę. Kupujemy kłódkę po to, żeby ją tak zamontować. Zamykamy naszą kapsułę i najnormalniej w świecie można zostawić swoje rzeczy i wyjść na miasto. Jest automat i w automacie można kupić slippersy, shaving kit, dental kit, ale można też kupić kłódki. Kłódka na przykład 8 funtów, półlitrowa woda to koszt 3 funtów, szczoteczka do zębów i pasta do zębów 4 funty, zestaw do golenia też za 4 funty. No i jeszcze zostały nam laczki 3 funty. A oprócz tego jest jeszcze automat z przekąskami. Puszka coli kosztuje 3 funty i paczka chipsów kosztuje też 3 funty. Tu jest recepcja, tam weszliśmy i tam robiliśmy check-in. Tutaj są automaty, no i 2 sofy i parę stołów, więc koniec końców ta strefa wspólna nie jest jakaś specjalnie wielka, no ale jest, można sobie usiąść i może nie jakoś super wygodnie, ale popracować przy komputerze. Patrząc na te ceny, które oni tam mieli, stwierdziłem, że wyjdę na zewnątrz i ogarnąłem sobie lepszą alternatywę niż kłódka na kluczyk. Wiadomo, że to jest zabezpieczenie, które, no nie oszukujmy się, ale nożyczkami prawdopodobnie można by było obejść, ale mimo wszystko tu chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby nikt z przypadku nie podniósł i nie wiem, no nie zabrał rzeczy, chociaż ja i tak nie planuję wychodzić stąd, no ale jak i tak pójdę pod prysznic, to cały sprzęt będzie bezpieczny, powiedzmy, że bezpieczny. No dobra, buty muszą zostać tutaj, a ja wskakuję do środka, także chodźcie ze mną. Siemano. No dobrze, to cóż, to dobranoc. Witam w mojej willi. No jedno co muszę powiedzieć, to na pewno nie robi takiego wrażenia jak kosmos, w którym byłem ostatnim razem. Natomiast to wszystko tutaj wydaje się być całkiem solidne, więc istnieje też szansa na to, że nikt nas nie obudzi rozmową chociażby. Chyba raczej są one tak fajnie dosyć wygłuszone. Nie powiem, żeby było tu jakoś super ekstra chłodno, bo jest dosyć duszno. Mimo że tutaj wywiecznik niby działa. I teraz tak, jesteśmy uratowani. Jest zwykłe gniazdko angielskie, jest USB typu C i USB typu A. No i do tego jest jakieś pokrętło i jakiś pstryczek. Co to zrobi tata? Ok, czyli pstryczek ten uruchamia wichurę, a pokrętło to prawdopodobnie będzie od światła. Czyli bardzo prosta obsługa kapsuły. Myślę, że nikt się nie pogubi. Cała kapsuła. Na plus kwestia bezpieczeństwa oczywiście jest czujnik. Cena, jaką zapłaciłem tutaj za tą kapsułę, to 35 funtów. 35 funtów plus 5 funtów za ręcznik. W hotelu kapsułowym w kosmosie to wszystko było w zestawie. Były kapcie, były zatyczki do uszu i był też zestaw dentystyczny. Tutaj tego nie ma, więc jakby dodać to wszystko, a zestaw dentystyczny, jak widzieliście, 3, klapki 3, zatyczki do uszu nie jestem pewien, ale powiedzmy, że funt 50. Plus do tego ręcznik za 5, to jest powyżej 10 funtów, więc nadal taniej niż w kosmosie. To, czego troszeczkę tutaj mi brakuje, uważam, to brak większej wspólnej strefy, bądź brak tej wspólnej strefy na każdym piętrze. Fajnie by było, gdyby było takie miejsce, jak na recepcji na dole, ale nie ma. Tu w takich hotelach nie przychodzi się pracować, tylko to jest typowo po to, żeby wziąć prysznic, położyć się spać, rano wstać i dalej ruszać w miasto. Jeszcze kwestia internetu. Jak działa internet w tym hotelu? Okej. Jest bardzo dobrze. Około 100 downloadu i około 100 uploadu, także jest dobrze. No dobrze, moi mili. Ja odjeżdżam i mam nadzieję się wyspać. Także widzimy się rano. Dobranoc. Dzień dobry. Spałem jak dziecko.
dobry. Także po przespanej nocy czas się zbierać. Ła. Lecimy dalej w drogę. Czas się wymeldować. Ludzie ustawili swoje rzeczy. Jeszcze więcej. Jak będę na recepcji, to muszę się zapytać, ile ten hostel jest w stanie pomieścić ludzi. Okej, robiliśmy check-in, zróbmy check-out. Cztery, 3, 5. O! Tak. Extras, nic, continue. You check out. Check out jest tak samo proste jak check-in. A pan tu chrapie? Nie wyspał się chyba. A jeszcze idę się zapytać gostka, ile jest, jaką ma pojemność ten cały hostel. Bo to mnie ciekawi, ile tu jest kapsuł. A, jeszcze miałem sprawdzić, ile kosztują zatyczki do uszu. Kurde, tu nawet są paznokcie sztuczne. Zatyczki do uszu 2 funty kosztują. Hi, just a quick question. Do you know what's the capacity of that hostel? The 960. So 960, nearly 1,000 people. Almost 1,000. Okay, great. Thank you very much. But yesterday was full. Yesterday was full. Wow, okay, all right, okay, thank you. Wow, o, to jestem w szoku. 960 osób. Full. Okay, thank you, see you. Pełne obłożenie. Thank you, see you. I w sumie się nie dziwię, że taki popyt ma ten hostel. To są małe pieniądze, jeżeli patrzymy przez pryzmat miejsca, gdzie ten hotel się znajduje. A znajduje się, jak widzicie, ja dopiero co wyszedłem i jestem w samym centrum. Jest godzina 8:20 i jak widać, ludzi może nie tyle co wieczorem, ale mimo wszystko Londyn już tętni życiem. 35 funtów, ok? Wziąłem jeszcze sobie ręcznik, nie musiałem, więc w podstawowej wersji to 35 funtów. I to uważam, że jest to uczciwą ceną, patrząc co dostajemy za te pieniądze. Bo tak jak wspominałem po wyjściu z poprzedniego hotelu kapsułowego, czyli z Kosmosu, tam ten hostel kosztował mi 60 funtów. I raz, że lokalizacja nie była jakaś wyśmienita, okej, spoko, było to przy Brick Lane, czyli nadal fajnie. Natomiast tutaj to już no centrum. I można powiedzieć, że prawie o połowę taniej. Także uważam, że te 35 funtów to jest uczciwa cena, jak za właśnie miejsce do spania. Czysto przede wszystkim materac. Materac dosyć gruby, materac około 15-20 cm miał. I nie była to gąbka, był to normalnie sprężynowy materac. I był wygodny, wyspałem się bardzo dobrze. Nie przeszkadzało mi nic, nie budziłem się, nie byłem wybudzany odgłosami, hałasami. Mimo, że tak jak pan powiedział, hotel był pełny obłożenia. Także całkiem spoko. Zedwell Hostel. Polecam ze względu na lokalizację, polecam ze względu na cenę. A teraz ja udaję się w dalszą drogę. Wracam z powrotem na dworzec Victoria, gdzie udaję się w podróż autobusem przez Europę. Jak widzieliście, do Pragi RegioJetem. Jeżeli jeszcze tego nie widzieliście odcinka, to zapraszam, jest już na kanale. A na tą chwilę żegnam się z wami i do następnego odcinka. Cześć!